Witam Was. Dziś kolejny filmik. Dziś zajmiemy się troszeczkę aurą. Muśniemy sobie lekko ten temacik, ponieważ parę osób mnie już kiedyś nawet i o to pytało, jednak do tego tematu jeszcze nie doszliśmy. Aura. Co to jest? Część osób potrafi ją postrzegać, jednak są różne rodzaje jej odczuwania też aury. Najbardziej rozpowszechnioną właśnie w takich środowiskach ezoterycznych jest aura jako kolory, które są tu wokół kogoś widoczne. To jest jeden sposób widzenia aury. Jak? To Wam za chwilę powiem, jak to można osiągnąć, ale najpierw powiem Wam jeszcze drugi sposób widzenia aury, który praktycznie każdy z nas ma. Jednak większość ludzi go po prostu ignoruje. A mianowicie, spotykasz kogoś nowego na swojej drodze, podajesz mu rękę i w tym momencie wyczuwasz, chociaż niekonieczne jest podanie tutaj ręki, wystarczy, że zamienisz z nim parę słów i w tym momencie wyczuwasz, coś jest nie tak w tym człowieku. Jednak przeważnie ludzie mówią, a dobra, wydaje mi się, wszystko jest ok. Jednak po kilku miesiącach nagle okazuje się, że coś się stało, coś oszukał cię, zrobił coś negatywnego i wtedy mówisz, kurczę, jakbym tak rzeczywiście posłuchał mojego wewnętrznego głosu, to by się to nie stało. To jest odczyt aury, który mamy wbudowany praktycznie każdy z nas. Wystarczy, że teraz będziemy słuchać tego głosu i wiemy, czy dana osoba, którą spotkamy, jest dla nas dobra, czy jest dla nas niedobra. Ponieważ to mamy wbudowane. Jednak trzeba nauczyć się tego słuchać. Wtedy nie trzeba widzieć wokół kogoś aury. Jeżeli chodzi jeszcze o aurę, to nie tylko ludzie ją mają. Mają każdy przedmiot. Załóżmy, nie wiem, ten stół ją ma, to łóżko ją ma, ten obraz ją ma. Każda myśl ma aurę. Każde słowo ma aurę. Każdy kamień ma aurę. Każda roślina ma aurę. Każde zwierzę ma aurę. Wszystko ma wokół siebie aurę, ponieważ wszystko jest energią. I to trzeba pojąć, nie tylko i wyłącznie ludzie. My to widzimy oraz wyczuwamy tą aurę. Dla nas to nie jest jakiś większy problem. My po prostu, nie wiem, ja to mam chyba wbudowane już automatycznie od dziecka. Ponieważ zawsze widziałem i wiedziałem, co jest ok, co nie jest ok. Jeżeli chodzi o kolory aury, to są przeróżne. Bardzo popularnym jest żółty. Mamy złoty. Jest masa tego. Są różne. Na przykład dwie osoby, które są mocno zakochane w sobie, one mają więcej czerwonej aury. Nie wiem, matka z dzieckiem, załóżmy, ma znowu więcej różowej aury. Jest tego naprawdę sporo. Jednak nie wszystko przekłada się tak, jakby nam się to wydawało. Ponieważ największą sztuką tego wszystkiego jest teraz nauczyć się interpretować tą aurę, odczytać ją. To nie jest tak, że ty nauczysz się widzieć kolory i teraz widzisz jakiegoś człowieka na ulicy i znasz jego wszystkie sekretne tajemnice, ponieważ widzisz jego kolory aury. Nie, to są lata praktyki. I wtedy dopiero można to interpretować. Ponieważ u każdego jest to troszeczkę inaczej. Jeżeli jesteś zdenerwowany, masz inną aurę. Jeżeli jesteś szczęśliwy, masz inną aurę. Jeżeli jesteś smutny, masz inną aurę. Jest naprawdę ogromna różnica. Tylko i wyłącznie praktyka, według mnie, tutaj pomoże Wam w tym, żeby tą aurę rozumieć. Dobrze, teraz jak nauczyć się widzieć tą aurę? To też nie jest tak, że Wy dziś zaczniecie i już będziecie umieli widzieć aurę. To jest proces, który potrzebuje czasu. Chyba że ktoś się już z tym urodził i potrafi to od razu o tak pyk i zobaczyć. To jest różnica. Mianowicie, macie jakiegoś człowieka, stawiacie go najlepiej pod jednolitą ścianą, z jednolitym kolorem. Najlepszy byłby biały, optymalny,
ale mogą być też inne kolory. Jednak na początek powiedziałbym biały, ewentualnie jakiś czarny. Wtedy fajnie widać. Stajecie przed tą osobą i patrzycie jej centralnie tutaj. Na tym się fokusujecie. Centralnie tutaj w tym punkcie. Przez rozmycie, ponieważ tutaj wtedy lekko rozszerzają się nasze źrenice i powstaje takie rozmycie wokół tego. Tym kątem oka możecie wtedy zobaczyć energię właśnie wokół tej osoby. To już jest aura. Na początku prawdopodobnie nie zobaczycie kolorów jeszcze. Może być, zależy, wszystko indywidualna opcja, ale to jest początek. I to trzeba teraz po prostu ćwiczyć. Non-stop, powolutku. Nic na siłę, nic się nie przemęczać, nie wychodzić z założenia, ja nic nie widzę i już się denerwować. To potrzebuje czasu. Czasem 2 tygodnie codziennego treningu, czasem miesiąc, czasem 2, czasem 3 miesiące. Jednak prawdopodobnie już za pierwszym razem zobaczycie takie dziwne, falujące chmurki wokół kogoś. Tak jakby taki promień, który będzie się rozmywać. To można przeważnie już za pierwszym razem zobaczyć. Jak ty go nie widzisz, nie znaczy, że nie jesteś do tego stworzony. Po prostu potrzebujesz więcej czasu lub musisz się bardziej wyciszyć, ponieważ prawdopodobnie masz zbyt wielki natłok myśli w głowie, albo próbujesz na siłę to zobaczyć. Jeżeli będziesz próbować to na siłę zobaczyć, to też może nie wyjść. Po prostu dać temu czas. Drugi sposób, jednolite tło, może być nawet biała kartka papieru pod spód, wyciągasz rękę przed siebie, jeżeli nie masz po prostu kogoś, na kim możesz ćwiczyć, lub ktoś nie ma za bardzo ochoty za każdym razem stawać pod ścianą, żebyś ty mógł się na niego gapić. Bierzesz swoją własną rękę, wyciągasz ją, białe tło, zatem możesz pod ścianą stanąć, cokolwiek, albo ciemne, i patrzysz centralnie tutaj w ten punkt. Na tym się zatrzymujesz. Tutaj następuje również po chwili rozmycie i zaczniesz widzieć wokół taką właśnie falującą energię. Wokół każdego palca, wokół tej całej ręki. Ważna rzecz w obydwu metodach, musisz się cały czas fokusować na tym punkcie czy na tym punkcie. Nie możesz teraz nagle zboczyć i patrzeć tutaj, a na ten palec, bo tam coś widziałeś. W tym momencie, kiedy odbijesz spojrzenie, w ten moment to zniknie wszystko. Musisz się nauczyć, żeby się fokusować na tym jednym punkcie. Ponieważ kiedy zaczniesz odbijać na boki, zniknie ci wszystko. To jest ważne, dlatego trzeba się nauczyć, żeby tym rozmytym obrazem widzieć aurę. Ponieważ jeżeli ruszysz oczami, to zniknie. I to jest chyba największa sztuka w tym wszystkim. Także życzę wam miłych ćwiczeń. Pamiętajcie, trening czyni mistrza, a mistrze nie spadają z nieba. No, może czasem, ale nie codziennie. Także miłego treningu, tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!